Z paszczy wilka bryznęła czerwona posoka. Silny cios wymierzony przez Dauna odrzucił bestię w tył. Zaskoczony siłą uderzenia, zaczął przyglądać się swojej dłoni. Efekt umiejętności był zdumiewający. Daun zaczął się zastanawiać, czy jego podstawowe statystyki fizyczne poprawiły się po tak długim eksplorowaniu podziemia, jednak była to zasługa jego nowej umiejętności. Siła rogatego dzika sprawiała, że jego statystyki fizyczne tymczasowo się podwajały. Poczuł to dopiero teraz, gdy próbował walczyć. Z zachwytu nad wspaniałością umiejętności wyrwało go warczenie rozwścieczonego wilka. Daun był pewien, że wyrządził mu szkodę, jednak jedno uderzenie to było zbyt mało, aby całkowicie znokautować stworzenie. Mężczyzna dostrzegł, że pozostały czas umiejętności wynosił 7 sekund. Największą słabością tej umiejętności był czas jej trwania. Nie czekając, aż licznik się wyzeruje, Daun zaszarżował na bestię spragnioną jego krwi i wymierzył jej cios w bok. Zaczął powtarzać uderzenia, co spowodowało uniesienie się w powietrze kurzu, który wytworzył zasłonę ograniczającą widoczność, zza której po chwili wyskoczył wściekły wilk. Czas trwania umiejętności miał dobiec końca za 3 sekundy. Daun odepchnął się, uskakując przed atakiem przeciwnika i otworzył ekwipunek. Pozostały 2 sekundy. W jego dłoniach zaczął materializować się żelazny pręt, który z okrzykiem na ustach zatopił w ciele zwierzęcia. Wilk zaczął wydawać z siebie dźwięki przepełnione bólem, jednak ku zaskoczeniu Dauna wciąż trzymał się na nogach. Mężczyzna nie potrafił wyjść z podziwu. Jak to możliwe, że stwór nadal pozostawał tak energiczny? Zaczynało do niego dochodzić, że to naprawdę nie skończy się tak łatwo. Czas odnowienia siły rogatego dzika wynosił 99 sekund, a wilk był piekielnie rozjuszony. Był to moment, w którym Daun zrozumiał jego wzorce ruchowe. Najgroźniejszy atak stanowił skok, po którym następowało cięcie za pomocą przednich łap stworzenia. Daun rzucił w stronę wilka propozycję o rozejm na 90 sekund, ponieważ wszystkim, czego w tym momencie potrzebował, był dodatkowy czas, jednak bestia nie zamierzała czekać. Stworzenie zaszarżowało wprost na niego. Daun wiedział, że była to jego ostatnia szansa. Kiedy tylko żądny jego krwi wilk znalazł się tuż przed nim, mężczyzna wyciągnął swą rękę przed siebie i posłał grudkę ziemi prosto w paszczę bestii. Do długich uszu przewodnika dochodziły dźwięki odmienne od tych, które słyszał zazwyczaj. Zaskoczony, zaczął się zastanawiać, cóż innego mógłby robić pan błąd, skoro skupił na tym swoją całą uwagę i oddał się temu, zamiast gotować mięso. Kiedy tylko przekroczył próg pomieszczenia, oczom królika ukazał się Daun w zbroi z kości. Mężczyzna zapytał królika, czy jego dzieło nie jest dobre, jak na coś zrobionego w jeden dzień, po czym oświadczył, że wykonał tę zbroję, ponieważ ostatnimi czasy wydarzyło się zbyt wiele zdarzeń zagrażających jego życiu. Przewodnik potraktował go standardową odpowiedzią, twierdząc, że ten powinien po prostu umrzeć po cichu. Dopiero po chwili stworzenie we fraku zorientowało się, że czaszka należała do wilka trawiastego. Królik nie mógł wyjść z podziwu i zapytał Dauna, czy ten zdołał w końcu znaleźć drogę na powierzchnię, na co ten przytaknął. Przewodnik dopytywał, dlaczego w takim razie wciąż tu jest, po czym unosząc palec w górę, zasugerował mu, że to miejsce jest bardzo wygodne i czy w takim razie nie powinien dalej tu żyć. Czując, jak traci grunt pod łapkami, zachwalał fakt, że nawet zdołał znaleźć sobie zwierzątko, które wygląda niebezpiecznie. Daun ukrócił jego komentarze, prosząc, aby ten go nie rozśmieszał, po czym oświadczył, że na pewno opuści to miejsce, jednak nie bez przygotowań. Mężczyzna przyznał, że tym razem uniknął śmierci dzięki szczęściu, na co królik zarzucił kolejną sugestią, aby ten tu pozostał i żył sobie po cichu. Jednak Daun nie zamierzał go słuchać. Odkąd okoliczności były jasne, pozostawał pewny swych postanowień, a reakcja królika jedynie poprawiała mu nastrój. Daun zaczął ćwiczyć z zamiarem podniesienia swoich statystyk fizycznych, dzięki czemu efekt podwojenia powodowany przez siłę rogatego dzika będzie silniejszy. Częste korzystanie z umiejętności spowodowało, że jej poziom się zwiększył, dzięki czemu zwiększyła swą moc, wydłużyła czas trwania i czas odnowienia uległ zmniejszeniu. Unosząc ciężary, rozważał o tym, jak ostatnim razem to miał szczęście, ponieważ zazwyczaj wilki nie podróżują w pojedynkę i nawet jeśli spróbuje wziąć je indywidualnie, nie miał gwarancji, że to faktycznie zadziała. Musiał stać się silniejszy. Nie zamierzał dłużej uciekać. 2 wilki stały na polanie, kiedy to niespodziewanie z wysokiej trawy wyskoczył mężczyzna w zbroi, wraz ze swą wiewiórką. Daun aktywował siłę rogatego dzika i poczęstował jedną z bestii żelaznym prętem.
Drugi stwór zawarczał wściekle, po czym zaszarżował na intruza, który wymierzył mu bolesny cios, odpychając go od siebie i sprawiając, że zwierzę uderzyło w drzewo. Jednak wilki nie odpuszczały. Daun doskonale wiedział, że nie jest w stanie powalić ich za pomocą jednego uderzenia. Nie zamierzał więc żałować im ciosów. Obserwujący to królik zauważył, że mężczyzna urósł w siłę. Daun czuł, że był przepełniony mocą. Odnosił wrażenie, że porażka go nie dotyczy i rzeczywiście stał się niewiarygodnie silny. Samozachwyt przerwał przewodnik, twierdzący, że Seong-woo byłby w stanie podołać 10 wilkom naraz, na co ten odparł, że w porównaniu do Seong-woo każdy był słaby. Bezsensowne przepychanki przerwało wycie wilka, które ku zadowoleniu przewodnika było wezwaniem pozostałych członków watachy. Biały królik aż zatarł łapki z podekscytowania, z nadzieją, że jego problemy zaraz się skończą, jednak Daun nie zamierzał podejmować walki. Korzystając ze zwiększenia statystyk, zaczął uciekać ponad 2 razy szybciej niż zazwyczaj, aby następnie wskoczyć do dziury w ziemi. Przewodnik zaczął się unosić, twierdząc, że Daun nie ma honoru, ponieważ większość graczy zazwyczaj walczyła do samego końca i kończyła ginąc. W swej złości zaczął dopingować wilki, aby te zaatakowały poprzez otwór, jednak Daun wytworzył ścianę z ziemi, blokującą im przejście. Żądne krwi bestie zaczęły w niej kopać. Skryty w podziemiach Daun zaczął zastanawiać się nad swymi kolejnymi krokami. Dzięki pomocy Po Kyu udało mu się znaleźć wyizolowane wilki, jednak te wezwały posiłki. Daun wytworzył aż 7 dróg ucieczki w obszarze, w którym nie było żadnych ścian skalnych. Jednak teraz, gdy podjął walkę z niektórymi z nich, stwierdził, że byłby w stanie pokonać więcej niż 2 wilki. Jednak wciąż czuł obawę przed tym, że może wydarzyć się coś nieoczekiwanego, tak samo jak ostatnim razem. Jeśli nie uda mu się zatkać wejścia na czas, to nawet jeśli się wycofa, nie będzie miał gdzie się ukryć. Daun przeprosił swojego wiewiórczego przyjaciela. Jednak jego pomoc w odszukaniu jednostek, które oddzieliły się od watachy, była w tym momencie jedynym rozwiązaniem, jakie przychodziło mu do głowy. Daun przyglądał się 3 wilkom z odległości, która w jego uznaniu była idealna. Mężczyzna otworzył ekwipunek, wtedy to usłyszał znajomy głos za plecami, który nieźle go przestraszył. Był to przewodnik, który jak zawsze był bardzo niezadowolony z tego, co robił Daun i zastanawiał się, jakie będą jego kolejne kroki. Królik zapytał, czy ten zamierza strzelać laserem, na co odparł, że był blisko. Mężczyzna zamierzał zaprezentować swój styl walki na duże odległości. Stworzenie we fraku skwitowało to tym, że Daun nawet nie posiadał takich umiejętności, jednak odziany w zbroję z kości uważał inaczej. Twierdził, że póki atakuje się z dystansu, jest to atak daleko-zasięgowy, a z pomocą mocy rogatego dzika na pewno sięgnie swego celu. Po aktywacji umiejętności dokonał bezpiecznego pierwszego rzutu oszczepem, który wylądował pomiędzy wilkami. Biały królik złapał się za brzuch i aż opluł się ze śmiechu. Zaczął się nabijać z jego poczynań oraz z tego, że żaden z pocisków nie osiągnął swego celu. Ku jego zadowoleniu wilki zaczęły zmierzać w stronę ciskającego kamieniami. Oczywiście musiał to skomentować, wytykając mężczyźnie brak doświadczenia bojowego oraz fakt, że wilki trawiaste zajmują pierwsze miejsce pod względem zwinności na pierwszym etapie, więc ten rodzaj odległości nie stanowił najmniejszej przeszkody. Daun jednak zauważył, że stworzenia nie mogą robić uników w powietrzu i korzystając z tego, że bestie zachowały się zgodnie z jego planem, zaczął rzucać w nie grudkami brudu. Biały królik był święcie przekonany, że nic tym nie osiągnie i jego pociski rozpadną przy kontakcie z wilkami, jednak szybko przekonał się o tym, że był w błędzie. Daun użył umiejętności, aby zwiększyć ich gęstość do maksimum, a teraz ważyły aż 20 kilo. Mężczyzna zdołał powalić 2 wilki za pomocą swoich sztuczek, jednak trzeci całkowicie zniknął z jego pola widzenia. Podczas gdy zastanawiał się nad tym, gdzie podział się ostatni z nich, przewodnik zorientował się w tym, co zaraz nastąpi. Wilki podróżowały i polowały w watachach, co powodowało, że świetnie ze sobą współpracowały. Nim Daun zorientował się, że bestia znajduje się za jego plecami, wilk skoczył na niego i odepchnął go w tył, aby następnie zaszarżować na powalonego mężczyznę. Przewodnik był w niebo wzięty. Całe to zajście było czymś, na co wyczekiwał od dawna. Dopingując wilka, obserwował, jak ten pochwycił Dauna w uścisk swych silnych szczęk, jednak po chwili zwierzę wypuściło swą zdobycz z pyska. Próba przegryzienia się przez pancerz spowodowała, że wilk połamał sobie zęby. Z jego dziąseł pociekła krew. Zbroja wykonana z kości sprawdziła się na medal, ochraniając swego właściciela. Rogate dziki były najsilniejszymi stworzeniami na pierwszym etapie. Nic więc dziwnego, że trawiaste wilki nie potrafiły się przez nią przebić. Daun nie otrzymał żadnych obrażeń, jednak zauważył, że jego umiejętność miała się skończyć za 8 sekund.
zachowując spokój, uformował grudkę ziemi w kulkę i posłał ją w stronę bestii, a potem następną i następną, dorzucając do tego metalowe szpikulce. Biały królik obserwował to, zakrywając pyszczek łapkami, uważając go za psychopatę. Zaczynało do niego dochodzić, że Daun nie umrze tak łatwo. Strategia Dauna była prosta. Używając wielu tuneli, atakował pojedyncze wilki i uciekał. Trawiaste wilki, które poniosły spore straty, szukały więc tuneli i stawały na straży, wyczekując okazji na atak, lecz rudy przyjaciel Dauna obserwował wszystko z góry i informował go o tym, gdzie i w jakich ilościach stacjonowały. Dzięki używaniu Pok-Q jako zwiadowcy mógł trenować, gdy ich czujność była niebezpiecznie wysoka. Dzięki praktyce i doświadczeniu jego strategia stała się bezpieczna i w pewnym momencie stał się na tyle silny, że trawiaste wilki nie były w stanie sobie z nim dłużej poradzić. Daun wyskakiwał z zagłębień w ziemi i częstował bestie grudkami ziemi, mordując je. Wszystkiemu przyglądał się wkurzony przewodnik, który głośno podkreślał, jak bardzo go nienawidzi i pragnie jego śmierci. Biały królik wytykał mu, że zawsze atakuje jedynie 2 w porywach do 3 wilków i jest tchórzem oraz najbardziej irytującym facetem na świecie. Daun jak zawsze ignorował przytyki, tym razem zwracając uwagę na stan swojej zbroi, która została poszarpana. Otoczony przez 3 ciała powalonych przez siebie stworzeń, stwierdził, że musi wykonać sobie nowy pancerz, ponieważ bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu. Dauna zaczęła zastanawiać nienaturalna cisza. Zazwyczaj po wyciu dobijanych stworzeń przybywało kolejnych zwabionych wezwaniem swych pobratymców. Mężczyzna zaczął się zastanawiać, czy przez przypadek nie wybił wszystkich wilków na tym obszarze. A wyraz pyszczka przewodnika jedynie to potwierdził. Ucieszony Daun wiwatował. Obrażony królik zaś kazał mu się nie cieszyć zbyt szybko, ponieważ i tak zginie, a tchórzliwe polowanie na kilka wilków to żaden wyczyn. Zniesmaczony tym wszystkim przewodnik zaczął się oddalać. Daun krzyknął za nim, że jeśli idzie do innych graczy, to niech powie mu, gdzie są. Biały królik odparł na to, że jeszcze nie oszalał i jak chce, to niech sam sobie poszuka innych. Daun stał z dłonią zaciśniętą w pięść i uśmiechał się. Był z siebie dumny. Wiedział, że zrobił duży postęp i przyszedł czas na następne kroki. Z tego, co udało mu się usłyszeć, wyglądało na to, że będzie musiał pokonać bossa, czego oczywiście nie mógł zrobić w pojedynkę. Będzie musiał odszukać innych graczy, aby się do nich przyłączyć. Jego obecną lokalizacją był las trawiasty na obszarze początkowym. Od ostatniego resetu minęło 10 dni, więc wkrótce powinni się pojawić na tych terenach. Daun miał nadzieję, że jeszcze tędy nie przechodzili, ponieważ byłoby to dość problematyczne, gdyby okazało się, że zaszli zbyt daleko. Gdzieś w głębi lasu grupa ludzi była otoczona przez watachę wilków. Mężczyzna nakazał swej przerażonej drużynie pozostać w formacji. Jeden z jej członków zaś zaczął mu wytykać, że to on ich tu przyprowadził i przez to znaleźli się w takim położeniu. Przewodnik przyglądał się im z zadowoleniem. Według niego dungeon powinien mieć właśnie takie klimaty. Wilki przystąpiły do ataku, biały królik zaś dopingował je, rozkoszując się nadchodzącą masakrą nowych uczestników. Mężczyzna z toporem jednak nie zamierzał poddawać się tak łatwo. Posiadał umiejętność zwaną wiatrem ostrza, która polegała na tym, że im mocniej wymachujesz bronią, tym większe zadajesz obrażenia. Jednak miała ona jeden minus. Raniła zarówno wrogów, jak i sojuszników. Przerażeni członkowie drużyny zaczęli nakazywać właścicielowi topora, aby przestał, bo morduje swych własnych kompanów. Jednak ten nie zamierzał ich słuchać i argumentując to tym, że w tym tempie i tak wszyscy umrą, więc powinien przetrwać najsilniejszy. Królika niezmiernie cieszyło jego podejście. W końcu jedyną rzeczą, która była bardziej przerażająca i okrutna od potworów znajdujących się w dungeonie, byli ludzie, których życia zostały postawione na szali. Jeśli mężczyzna z toporem zabije wszystkich, wtedy Daun nie będzie mógł nikogo spotkać. Daun przemierzał las w towarzystwie Pok-Q, który spoczywał na jego ramieniu. Pomimo tego, że w końcu uwolnił się z okowów jaskini, nie miał pojęcia, gdzie powinien się teraz udać. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że biały królik za nic w świecie go nie poprowadzi. To też musiał poszukać innych graczy na własną rękę. Daun zapytał swojego przyjaciela, czy ten może wie, gdzie znajdują się inni uczestnicy. Jednak wcinająca kość wiewiórka nie miała zielonego pojęcia, o czym mówił. Daun westchnął ciężko, po chwili uświadamiając sobie, że przecież Pok-Q nie znał lasu na pamięć. Dodatkowo, jeśli coś poszłoby nie tak, mógłby nie wrócić, co byłoby dużą stratą. Jednak to nie znaczyło, że mógł tak po prostu wędrować sobie po lesie. Trzeba było najpierw zacząć od sprawdzenia otoczenia. Daun
Wpadł na pomysł wykonania czegoś w rodzaju obserwatorium, co jego zdaniem bardzo ułatwiłoby mu sprawy. Stanie i zamartwianie się byłoby jedynie stratą czasu, podczas kiedy był on pewny siebie, jeśli chodziło o jego umiejętności w tworzeniu rzeczy. Daun zaczął przyzywać ziemne cegły. Postanowił postawić mury z ziemi jako fundament. Nie było to trudne, bo był do tego przyzwyczajony. Jednak nie posiadał żadnego spoiwa takiego jak cement, bez którego konstrukcja mogła się łatwo zawalić. Na szczęście istniała technika, której nauczył się, kiedy budował swoją bazę w jaskini. Daun przystawił dłoń do niewielkiego muru i przyzywał grudki ziemi. Tak długo jak mur dotyka jego dłoni, mógł go kształtować tak jak chciał, więc ta technika zadziała, jeśli połączy wiele cegieł w jedną dużą część za pomocą umiejętności bryły ziemi. Tym oto sposobem nie będzie to wieża, ale kupa ziemi w jednym kształcie, która tak łatwo się nie rozpadnie. Słońce zaczynało zachodzić, zaś nad koronami drzew wznosiła się potężna konstrukcja. Zadowolony Daun stwierdził, że budowla sięga już dość wysoko. Mężczyzna stał na krawędzi, przecierając pot z twarzy. Postawienie obserwatorium zajęło mu około 10 godzin. Daun spoglądał na zachodzące słońce, zachwycając się widokiem. W tym samym czasie pozostali gracze ścierali się ze sobą, walcząc o życie, a krew bryzgała we wszystkie strony. Zachwycony przewodnik przyglądał się tym scenom, nakłaniając uczestników, aby postawili swoje życie na szali i walczyli aż do śmierci, aby wygrać. Biały Królik zwrócił również uwagę na to, że będą potrzebować racji żywnościowych na jutrzejszą bitwę. Być może zdał sobie z tego sprawę odrobinę zbyt późno, ale wszyscy są niesamowici, ponieważ nauczyli się, jak gromadzić zapasy w lochu. Ściskając w łapkach swą czerwoną parasolkę, przewodnik podleciał do mężczyzny, który opróżniał z zapasów ekwipunek innego, martwego gracza. Biały Królik podsumował to słowami, że właśnie znalazł najgorszą żywą osobę. Zaskoczony mężczyzna uniósł dłoń i wskazał w stronę przewodnika. Biały Królik był zaskoczony i szybko posłużył wyjaśnieniem, że przecież znają się od pierwszego dnia i był jego przewodnikiem. Okradacz zwłok jednak prędko wyprowadził go z błędu, zwracając jego uwagę na znajdującą się za nim rzecz. Królik powoli obejrzał się za siebie. Był zaskoczony. Po raz pierwszy widział taką konstrukcję. Stworzenie poczuło, jak żyłka pulsuje mu na skroni. Doskonale wiedział, że w dungeonie była tylko jedna osoba, która mogłaby dokonać tak szalonej rzeczy. Przewodnik zaczął się zastanawiać, co Daun tym razem wymyślił. W tym samym czasie siedzący na samej górze obserwatorium Daun układał małą konstrukcję z niewielkich ziemnych cegieł. Biały Królik zrobił to, co miał w zwyczaju, czyli zaszedł nic nie spodziewającego się mężczyznę i wyskoczył z pretensjami. Daun przestraszył się jak zawsze, po czym wyjaśnił przewodnikowi, że właśnie konstruował ważny projekt. Zauważył również, że ten powinien teraz pracować. Rozzłoszczony Królik odparł, że jest tu tylko i wyłącznie przez to, że Daun nie przestawał robić dziwnych rzeczy, które przeszkadzały mu w pełnieniu jego obowiązków. Zapytał również, czy jakby choć na chwilę przestał tworzyć jakieś dziwne rzeczy, to czy by go to zabiło. Przewodnik nie mógł zrozumieć, dlaczego przerzucił się z kopania dziur na budowanie wież. Stwierdził, że chyba ma zbyt dużo czasu. Zadowolony z siebie Daun postanowił pochwalić mu się faktem, że zajęło mu jedynie 4 godziny, aby zbudować jedną wieżę. Królik się skrzywił, zastanawiając się, czy to było w ogóle fizycznie możliwe. Daun pośpieszył z wyjaśnieniami, twierdząc, że na początku było ciężko. Jednak dzięki umiejętności, którą zdobył wraz z otrzymaniem osiągnięć, stało się to możliwe. Przewodnik nie mógł uwierzyć własnym uszom. Daun zaś kontynuował. Mężczyzna oświadczył, że zdobył 2 osiągnięcia. Pierwsze z nich za skonstruowanie obserwatorium, co zostało nagrodzone tym, że widok, który można zobaczyć z obserwatorium, był teraz dostępny na mapie. Daun rozłożył dłoń, nad którą po chwili pojawiła się mapa, aby zaprezentować ją królikowi. Dzięki niej Daun widział teren skupiony wokół obserwatorium wraz z żywymi istotami, które zostały sklasyfikowane. Była to w zasadzie mini-mapa w czasie rzeczywistym. Zaskoczony przewodnik zapytał o drugie osiągnięcie. Daun odparł, że było to wtedy, gdy zbudował 5 obserwatoriów. Wtedy to nagle wyłonił się z niego promień światła i zdobył kolejne osiągnięcie, które sprawiło, że konstrukcja została dodana jako jego nowa umiejętność, zaś czas budowy został skrócony o połowę. To właśnie dzięki temu zdołał zbudować to obserwatorium w krótkim czasie i wykorzystywał wolny czas na wymyślanie jakiegoś projektu. Rozbawiony Daun zasłonił usta dłonią i wskazał palcem na miejsce, w którym zamierzał postawić łóżko, chwaląc się tym na głos. Biały Królik był wściekły. W jego uznaniu dungeon był szalony, ponieważ nie przestawał rozdawać osiągnięć tu i tam, za każdym razem.
Przewodnik zaczął widzieć oczami wyobraźni, co by się stało, gdyby tylko ten facet zdołał spotkać się z innymi ludźmi. Nie mógł na to pozwolić. Nie dopuści do tego, aby dungeon stał się jego placem zabaw. Absolutnie nie może mu pozwolić na spotkanie z innymi graczami. Musi to zatrzymać, nie zważając na koszty. Pochłonięty w rozmyślaniach, królik zaczął się oddalać. Daun krzyknął za nim, aby ten nim odejdzie, zdradził mu, gdzie są inni ludzie, ponieważ nie udało mu się jeszcze żadnego spotkać. Jednak ten, jak zawsze, nie zamierzał mu pomagać. Następnego dnia kolejna grupka graczy zwróciła uwagę na konstrukcję wznoszącą się wśród koron drzew. Przewodnik powitał przybyszów, twierdząc, że jest to strefa odpoczynku, w przygotowanie której włożył całe swoje serce. Jednak jeden z mężczyzn wytknął go palcem i zarzucił mu kłamstwo, twierdząc, że zostali przez niego oszukani zbyt wiele razy i ten teren bez wątpienia był pełen pułapek i bossów. Polecił również innym, aby nikt nie wchodził w tę strefę. Królik złączył łapki, pytając, czy mu nie wierzą. W końcu przecież przygotował to własnoręcznie i będzie to niezwykła strata. Facet odparł, że i tak nikt mu nie uwierzy. Grupa zaczęła się wycofywać, stwierdzając, że przewodnik jest kiepskim aktorem, jednak właśnie o to mu chodziło. Królik nie pozwolił Daunowi spotkać innych graczy. Ludzie myśleli, że było coraz łatwiej, ponieważ stawali się coraz silniejsi, jednak prawda była taka, że przewodnik prowadził ich łatwiejszą trasą i grał na czas, aby mieć pewność, że Daun zginie. Królik spoglądał na swój zegarek z podłym uśmiechem. Kiedy dwie wskazówki się spotkały, przewodnik stwierdził, że był to ten czas. Czas, kiedy w końcu na pewno go zabije. Niczego nie spodziewający się Daun klęczał w lesie, zajadając się i patrząc na mapę. Dostrzegł na niej 4 punkty, co wyglądało mu na to, że w tej okolicy również polują potwory w stadach. Ku jego zaskoczeniu, liczba punktów na minimapie zaczęła się gwałtownie zwiększać. Momentalnie zatrzęsła się ziemia. Zaskoczony mężczyzna poderwał się na nogi. Przez las pędziła potężna chmara szczurów, niszcząc wszystko, co spotkała na swej drodze. Daun miał szczęście, że był w pobliżu obserwatorium, a stworzenia biegły prosto przed siebie. Gdyby był choć odrobinę wolniejszy, mogłoby być już po nim. Było to stado ogromnych szczurów, które schodzi ze wschodnich gór 4 tygodnie po resecie. Te przerażające potwory pożerały wszystko, co znalazło się na ich drodze. Daun codziennie sprawdzał datę tylko i wyłącznie z ich powodu, ale zupełnie zapomniał, że to już 4 tygodnie i wyglądało na to, że już czas na reset. Dauna nagle olśniło. Minimapa nie pokazywała mu innych graczy, bo prawdopodobnie wszyscy byli już martwi lub zdołali dotrzeć do historycznych ruin. Tak naprawdę nigdy nie było potrzeby, aby ich szukał. Wystarczyło po prostu powrócić do historycznych ruin. Po Q zaczął wydawać z siebie przerażone dźwięki i machać łapkami. Jednak Daun uspokoił go, że nie musi się już martwić o stado szczurów. I zeskakując ze wzniesienia stwierdził, że mogą podążać najbezpieczniejszą trasą, korzystając z minimapy. W tym samym czasie grupa graczy zwiedziona przez podstępnego przewodnika stanęła przed bossem, znajdującym się w historycznych ruinach, ale uczestnicy nie byli na niego przygotowani. Kamienny golem zamachnął się, aby wymierzyć cios. Umięśniony mężczyzna, dzierżący kolczastą buławę, postąpił do przodu, twierdząc, że tak potężna osoba jak on powinna się zmierzyć z tym potworem. Niestety, nim zdążył wymierzyć swojemu przeciwnikowi jakikolwiek cios, został starty na miazgę. Pozostali obserwowali to z przerażeniem. Golem obrał za swój kolejny cel mężczyznę z mieczem dwuręcznym. Szarowłosy facet zastygł w bezruchu ze strachu, kiedy boss się nad nim nachylił. Był święcie przekonany o tym, że zaraz zginie. Ku zaskoczeniu wszystkich zgromadzonych, masywna łapa ostatniego przeciwnika pierwszego poziomu odpadła. Jak po chwili się okazało, za tym incydentem stał Daun i połączone przez niego 2 umiejętności. Siła rogatego dzika i gliniana cegła stanowiły niezwykle zabójcze połączenie. Ucieszony faktem, że udało mu się przybyć na czas, Daun zerknął na mapę. Punkt wskazujący kamiennego golema zdecydowanie wyróżniał się swoją wielkością, co dało mu jasno do zrozumienia, że był to boss. Pojawienie się Dauna nie umknęło uwadze pozostałych, co niemalże przypłacili życiem, kiedy golem się zamachnął, aby wymierzyć cios. Daun przystąpił do wykonania kolejnego rzutu, który trafił bossa prosto w tył głowy, w konsekwencji czego rozwścieczony potwór skupił na nim całą swoją uwagę. Kamienny golem zaszarżował na Dauna, który był niezwykle zaskoczony jego szybkością. Mężczyzna zaczął się zastanawiać, co powinien teraz uczynić. Nawiedziły go wspomnienia z czasów, kiedy to wraz z Seung-woo polowali na kolczaste dziki. Wtedy to 2 członków drużyny rozciągnęło linę pod kopytami stworzenia, przez co przewróciło się na grzbiet. Wtedy to Seung-woo rozciął brzuch bestii, tym samym pozbawiając ją życia.
Zachwycony Daun skomplementował swojego przyjaciela, ten zaś odparł, że ta sztuczka wcale nie była wspaniała, po czym objaśnił mu, że im większy i silniejszy jest potwór, to wystarczy zaburzyć jego równowagę, aby się przewrócił. Daun postanowił skorzystać z tej lekcji i cisnął cegłą prosto w lewą nogę stwora. Taktyka zadziałała. Kamienny golem przewrócił się, jednak zdawał się nic sobie z tego nie robić. Zaskoczony Daun obszedł go i dostrzegł, że było to spowodowane tym, że boss zaczynał się regenerować. Mężczyzna oświadczył, że w takim razie będzie musiał znów go połamać i cisnął cegłą, jednak ta odbiła się od golema. Poty zaczęły zalewać twarz Dauna, kiedy zdał sobie sprawę z tego, że jego umiejętność potrzebuje 70 sekund na odnowienie. Daun złapał się za głowę. Boss był znów w pełni zdrowia i ruszył w jego stronę. Kamienny golem zamachnął się z zamiarem uderzenia mężczyzny, jednak Daun zdążył wczas odskoczyć. Nie zamierzał się poddawać, uformował kolejną cegłę w dłoni i dokonał rzutu. Jednak była to jedynie daremna próba, która w żaden sposób nie zraniła przeciwnika. Golem szybkim ruchem przyciągnął pięści do klatki piersiowej. Daunowi zdawało się, jak słyszy, że stwór przemawia, komentując jego ubrania. Boss uniósł masywne ręce ponad głowę, aby następnie gwałtownie je opuścić. Pozostali byli przerażeni i kompletnie nie pojmowali zachowania Dauna. Przyglądająca się temu kobieta zaczęła przypuszczać, że coś mogło pójść nie tak. Nie zamierzała dłużej stać i bezczynnie się przyglądać. Ruszyła w stronę potwora próbującego zgnieść Dauna i posłała kulę ognia prosto w bok głowy przeciwnika. Kobieta zapytała, jak może wspomóc Dauna, na co ten odparł, że potrzebuje minuty. Zaskoczona jego odpowiedzią spytała, czy nie wystarczy mu 10 sekund, jednak umiejętność, na której odnowienie wyczekiwał, nie była czymś, na co mógł mieć wpływ. Daun wykrzyknął ostrzeżenie, ponieważ kamienny golem uniósł prawą pięść, z zamiarem starcia kobiety z powierzchni ziemi. Sojuszniczka Dauna zacisnęła mocno powieki i odruchowo uniosła dłoń ponad głowę z zamiarem zasłonięcia się, nawet jeśli nic by to nie dało, jednak na szczęście cios do niej nie dotarł. Zaskoczona kobieta otworzyła oczy i dostrzegła, że pozostali członkowie jej drużyny ruszyli do boju i obeszli bestię niczym mrówki. Oni również nie mogli dłużej stać bezczynnie i przyglądać się, jak ich partnerka rzuca się w wir walki. Mężczyzna z jednoręcznym mieczem skierował w stronę tego, który w jego uznaniu zrobił krzykliwe wejście, pytanie o to, co dalej zamierzał. Daun odparł, aby skoncentrowali swoje ataki w lokalizacji splotu słonecznego. Zaczynał rozumieć, że rzut cegłą, pomimo tego, że wcale nie był niebezpieczny, wywołał u przeciwnika reakcję obronną, co oznaczało, że w tych okolicach musiało coś się znajdować. Golem zaczął zrzucać z siebie napastników. Czarnowłosa czarodziejka postanowiła dołączyć do bitwy, częstując bossa kolejną kulą ognia, wymierzoną prosto w jego tors. W piersi potwora powstało pęknięcie, które prędko zasłonił za pomocą masywnych łap. Daun się nie mylił. Mężczyzna z mieczem jednoręcznym nakazał swym kompanom skoncentrować ataki na tym miejscu. Daun zaś wyczekiwał, aż czas odnowienia na jego umiejętności dobiegnie końca. Kamienny golem przybrał pozycję defensywną, tym samym odsłaniając swój słaby punkt. Ciało potwora było wykonane z ziemi i kiedy tylko Daun zdał sobie z tego sprawę, w jego głowie narodził się pomysł na pokonanie przeciwnika. Kiedy tylko boss ponownie się odsłonił, Daun ruszył biegiem w jego stronę. Kobieta krzyknęła za nim, czy zdążyła już minąć minuta, na co ten okazał jej jedynie kciuka, uniesionego w górę. W rzeczywistości czas odnowienia skończył się już wcześniej, tylko wtedy Daun jeszcze nie wiedział, jak pokonać przeciwnika, który nieustannie się regenerował. To właśnie po to walczyli pozostali, aby kupić mu czas na obmyślenie strategii. Daun aktywował umiejętność rogatego dzika i wybił się z ziemi, aby móc wyprowadzić atak z góry. Pozostali gracze przyglądali mu się, aż im szczęki opadły z wrażenia. Daun aktywował umiejętność bryły ziemi, aby następnie wytworzyć w torsie kamiennego golema potężną dziurę. Boss zadrżał, unosząc rękę w górę, po czym obrócił się w nicość. Gracze odnieśli zwycięstwo. Umiejętności Dauna wskoczyły na wyższy poziom. Mężczyzna nie mógł w to uwierzyć, że udało mu się pokonać ostatniego przeciwnika pierwszego poziomu. Pozostali nie posiadali się ze szczęścia i zachwytu. Wszyscy byli szczęśliwi. Wszyscy, poza przewodnikiem. Biały królik pojawił się nad zgromadzonymi, którzy przywitali go pytaniami o to, gdzie przez cały ten czas był. Zażądali również, aby odesłał ich do domu, ponieważ obiecał im to, jak tylko skończą grę. Daun zaś postanowił naturalnie zintegrować się z grupą jako ich nowy towarzysz. Przewodnik i Daun spoglądali na siebie wymownie.
Królik nie mógł w to uwierzyć, że umiejętność pana pomyłki zadziałała na golemie. To właśnie dlatego nie chciał, aby Daun uczestniczył w starciu. Szczerze go nienawidził. Przewodnik nie wytrzymał napięcia i ostatecznie wybuchł na graczy, uświadamiając ich, że gra się jeszcze nie skończyła i nakazał im przejść do następnego etapu. Gracze byli zszokowani. Przewodnik zaś uniósł w górę swoją parasolkę, z której zaczęły unosić się wiązki czerwonej magii. Po chwili przed zgromadzonymi otworzyło się przejście do kolejnego etapu. Wszelkie nadzieje nowych sojuszników Dauna zgasły. Byli załamani. Czarnowłosa kobieta postanowiła zabrać głos i zaproponowała, aby parli naprzód i weszli do środka, ponieważ pozostawanie w historycznych ruinach nie było rozwiązaniem ich problemu. Mężczyzna z dwuręcznym mieczem poprosił Dauna, aby się nimi zaopiekował, ponieważ przeżyli tylko i wyłącznie dzięki niemu. Daun odparł, że to nieprawda i to on jest tym, który znajdzie się pod ich opieką. Przewodnik zaczął ich pośpieszać. Czarodziejka podziękowała mu za pomoc i przeszła przez portal wraz ze swym kompanem. Przyszła kolej na to, aby to Daun przekroczył przejście na kolejny poziom. Mężczyzna nie mógł się już doczekać spotkania z Seong-woo, jakże więc wielkie było jego rozczarowanie, kiedy bariera nie pozwoliła mu przejść do kolejnego etapu. Pojawił się błąd. Wściekły Daun zaczął wykrzykiwać do królika, aby ten coś z tym zrobił, jednak przewodnik nie miał takiej mocy. System dungeona najzwyczajniej w świecie po prostu go odrzucał. Obydwoje nie mieli teraz pojęcia, co dalej zrobić. Od resetu minął tydzień. Daun leżał w swojej podziemnej bazie, powoli odchodząc od zmysłów. W pewnym momencie mężczyzna zerwał się na nogi i wykrzyczał w nicość, że nie może tak żyć wiecznie. Daun udał się do fontanny, aby przemyć twarz i zebrać myśli w kupę. Zarówno jaskinia, jak i Pokyu, który został u jego boku, nie ulegli resetowi. Z drugiej zaś strony obserwatorium zniknęło wraz z resetem. Droga dedukcji podpowiadała mu, że reset miał wpływ jedynie na powierzchnię, ale nie na podziemia. Czyli w takim razie to, co znajdowało się pod powierzchnią, nie było częścią dungeona. Daun nie potrafił pojąć, dlaczego cały ten świat został stworzony tak chaotycznie. Nagle dostał olśnienia. Ten, kto stworzył system dungeona, nie stworzył tego świata. Po prostu umieścił scenę na już istniejącym świecie, co oznaczało, że nawet jeśli nie mógł przejść przez wrota, to i tak może udać się do innych regionów. Pustyni na południu i zachodzie, stromego kanionu na północy, gdzie znajdowały się historyczne ruiny, i na wschód, gdzie znajdowały się góry śmierci, w których żyją potworne szczury. Drogą eliminacji pustynia lub stromy kanion porównywalny z Wielkim Kanionem nie mają wystarczającej ilości zapasów, aby przetrwać, więc wszystko, co zostało, to góry śmierci. Daun zaczął się zastanawiać, czy uda mu się uniknąć szczurów, jeśli będzie podróżować tunelem. Postanowił zaryzykować i spróbować. Gdzieś we wschodnim lesie Daun okładał wilki za pomocą żelaznego pręta. Jedna z bestii próbowała skoczyć na niego z zaskoczenia, jednak Daun uskoczył w bok i poczęstował wilka masywną cegłą wytworzoną za pomocą swoich umiejętności. Wilków nie przestawało przybywać, ponieważ notorycznie się wzywały, zaś czas trwania siły rogatego dzika właśnie się zakończył. Daun postawił pod sobą wzniesienie wytworzone z 4 masywnych cegieł, dzięki któremu pozostawał poza zasięgiem wściekłych wilków, które krążyły pod nim, próbując go dopaść. O ile bestie nie były w stanie go zaatakować, tak on jak najbardziej mógł zranić je z góry. Wszystkiemu przyglądał się Biały Królik, stwierdzając, że Daun wcześniej nie był takim typem człowieka, a teraz stał się niewyobrażalnie silny. Zeskakując ze stosu cegieł, otoczony przez całą masę ciał wilków, spytał, czy jest fajny, na co Królik odparł, aby spadał. Daun oparł ręce na biodrach i oświadczył Królikowi, że planował podnosić swoje umiejętności w Górach Śmierci. Przewodnik wyraźnie się zakłopotał, co mnie umknęło uwadze mężczyzny. Zaczął wypytywać Dauna, czy to nie marnotrawstwo, tak najzwyczajniej porzucić swoją podziemną bazę, jednak ten odparł, że przecież może zrobić sobie kolejną. Królik nie ustępował, twierdząc, że jest to miejsce jego narodzin, czemu Daun zaprzeczył i nakazał mu przestać, a ponieważ dotychczas ich wspólnie spędzony czas był okropny, zaproponował, aby więcej się nie oglądali. Przewodnik zaczął machać łapkami, mówiąc, że to nieprawda i że bez Dauna umrze tu z samotności. Mężczyzna spostrzegł ślady szczurów. Zdecydowanie powinien odnotować to na swojej minimapie. Biały Królik jak zawsze posiadał całą masę zarzutów, choćby nawet o to, że Daun zbyt szybko wybudował obserwatorium. Daun przypomniał mu, że przecież był twórcą obserwatorium i budowniczym. W jego uznaniu było to doskonałe dzieło sztuki, które miało również podziemny bunkier. Daun dokonał aktywacji minimapy poprzez zbudowanie obserwatorium.
Teraz mógł iść naprzód, unikając potwornych szczurów. Tak oto używając funkcji lokalizacji na minimapie, Da-un dokonał czegoś, czego nie mógł dokonać żaden zwykły człowiek. Pędził w stronę gór śmierci z niewyobrażalną prędkością, podczas kiedy wykrywał przeciwników i z łatwością zabijał małe potworne szczury, na które się natknął. A kiedy zbierała się niepokonana ilość szczurów, kopał w ziemi i podróżował pod powierzchnią. Ponadto, ponieważ minimapa była niezbędna do jego podróży, stawiał więcej obserwatoriów na swojej drodze, aby zwiększyć zasięg minimapy. Ponieważ te serie wydarzeń wciąż się powtarzały, Da-un miał właśnie zbudować swoje 4. obserwatorium. Jednak wtedy to pojawił się przed nim komunikat. Ostrzeżenie mówiło o tym, że uczestnicy nie mogli opuszczać wyznaczonej domeny 1. etapu. Biały królik naciągnął mocniej cylinder na głowę, informując Da-una o tym, że jeśli będzie kontynuował swoje działania, to zginie i nie bez powodu te góry. Nazywane są właśnie górami śmierci. Był to kraniec świata. Da-un złapał go za słowa i zaczął wypytywać o to, czy kraniec świata znajdował się w miejscu, na które właśnie wskazywał palcem. Przewodnik zaczął nerwowo wymachiwać kończynami, twierdząc, że nie wie i że to tylko krawędź. Zaskoczony Da-un spojrzał na fioletową barierę, za którą kolor podłoża był zupełnie inny. Przewodnik wyjawił mu, że było to miejsce, w którym naprawdę zaczynało się terytorium potwornych szczurów i tak czy siak nie będzie w stanie go przebyć. Pan Błąd jednak znajdował się już za barierą i oświadczył mu, że właśnie jest po drugiej stronie. Królik zaczął się miotać, krzycząc, aby ten zawrócił. Da-un ignorował nawoływanie, zastanawiając się, czym mogło wyróżniać się to miejsce. Przewodnik zaś nie poprzestawał na nakłanianiu mężczyzny do powrotu. Da-un wetknął sobie mały palec do ucha, komentując, że jest strasznie głośno i bezczelnie patrząc w oczy królika, stwierdził, że skoro tak bardzo nie podoba mu się to, co robi, może go po prostu stamtąd wyciągnąć. Przewodnik opadł na ziemię, jednak zatrzymał się przed barierą. Da-un zauważył, że królik nie może przebyć linii, na co ten odparł, że to nieprawda i jest najlepszy we wszechświecie w przekraczaniu granic. Da-un wciąż naciskał, aby w takim razie do niego dołączył, jednak przewodnik zaczął się podpierać bezsensownymi wymówkami, takimi jak to, że czarny jest odrażającym kolorem i nie przebędzie bariery, bo po prostu nie chce. Terytorium, na które przewodnik nie mógł wejść. Da-un zastanawiał się, co mogło być tego powodem. Nie miał wątpliwości, że ten istniejący świat został podzielony na różne etapy. Co więcej, właściwie istniała taka możliwość, że mógł właśnie opuścić dungeon. Da-un zaczął zadawać pytania o to, czy być może reset nie działał od tego momentu, jednak patrząc na to, że szczury pojawiały się za każdym razem, to być może jednak działał. Mężczyzna pragnął to zweryfikować. W tym momencie jednak przewodnik odleciał bez słowa. Da-un stwierdził, że przynajmniej mógł odpowiedzieć na kilka pytań, nim odszedł, jednak po chwili stwierdził, że to nieistotne. Było około 2 tygodni do kolejnego resetu. Nim to nastąpi, postanowił wybudować kilka obserwatoriów na próbę. Jeśli system dungeona obowiązywał również to miejsce, to za 2 tygodnie konstrukcje powinny zniknąć z powierzchni ziemi. Jeśli jednak się nie zresetują, to będzie mógł wybudować ich tak wiele, jak tylko zapragnie, dzięki czemu przejście na drugą stronę gór będzie znacznie łatwiejsze. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uda mu się zdobyć wskazówkę, jak stąd uciec. Da-un był głodny. Pracował już od ponad 3 godzin. Mężczyzna zaczął przeszukiwać swój ekwipunek z zamiarem wyciągnięcia z niego wędzonego mięsa. Wtedy to spostrzegł, że w jego ekwipunku znajdował się rdzeń golema. Da-un był tak zajęty, że zapomniał o tym, że w ogóle udało mu się coś takiego zdobyć. Zaczął się zastanawiać, czy to oznaczało, że będzie w stanie za pomocą tego rdzenia stworzyć własnego golema. Da-un przeniósł się do swojej nowej podziemnej bazy, znajdującej się w Górach Śmierci. Jeśli by skonstruował golema na powierzchni, z pewnością ściągnąłby uwagę potworów z każdego rodzaju, dlatego zdecydowanie bezpieczniej było poruszać się po tunelach. Da-un zaczął się zastanawiać, czy tunel ma odpowiednią wysokość, ostatecznie dochodząc do wniosku, że przecież nie było potrzeby, aby jego twór wyglądał jak człowiek, skoro może być czworonogiem. Dodatkowo dzięki temu będzie zdecydowanie łatwiej poruszać się po podziemiach. Da-un pogładził swojego przyjaciela po nosie. Odpowiedź była raczej oczywista. Stworzy słonia. Mężczyzna rozrysował na ziemi plany, a następnie przeszedł do działania. Przywołał masywne cegły i zaczął formować z nich kształt. Pok-Kyu przyglądał się temu wszystkiemu, w pewnym momencie dodając swojemu przyjacielowi otuchy, liżąc go po policzku. Pierwsza wersja golema została ukończona. Niestety szczęście jego twórcy nie trwało długo, ponieważ po chwili golem zaczął się rozpadać. Da-un zauważył, że przyczyną mógł być brak nóg pod brzuchem, który pomógłby podeprzeć ciężar stworzenia,
Postanowił więc to zmienić i odciążyć brzuch, aby następnie go zabezpieczyć. Może to nieco wpłynąć na kształt słonia, w konsekwencji czego może później wyglądać dziwnie. Godzinę później Daun zredukował ciężar golema, usuwając brud z jego ciała i wytworzył na jego grzbiecie przestrzeń na przechowywanie przedmiotów. Dodał też dodatkową parę nóg. Druga wersja była gotowa. Daun wytworzył sobie niewielkie schodki, które pozwoliły mu dostać się na wysokość głowy swego tworu. Mężczyzna powoli umieścił rdzeń w głowie słonia i prędko skrył się za schodami. Jednak nic się nie działo. Daun zaczął się zastanawiać, czemu się nie udało. Wtedy to oczy słonia rozbłysły żółtym światłem. Jego twór ożył, Daun zaś zdobył kolejne osiągnięcie, które mianowało go producentem golemów. A w nagrodę stworzenie miało zawsze wiernie wykonywać wszystkie polecenia wydane przez swego pana. Daun był zachwycony. Od teraz miał swojego podwładnego. Postanowił więc wydać mu pierwszy rozkaz. Daun był oczarowany. Miał własnego golema, który go słuchał. Było to świetne dopełnienie do jego umiejętności bojowych. Daun oświadczył golemowi, że mieli dokąd się udać. Słoń wydał z siebie dźwięk, będący pytaniem, na które mężczyzna odparł, że wybierają się, aby stworzyć mu rodzeństwo. To tyle, jeśli chodzi o część drugą. Skomentuj poniżej część trzecia, jeśli chcesz, żebym zrobił trzecią część. Podziel się też tym filmem ze znajomymi i subskrybuj, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.